Nazywam się Lubuszkin Władimir Aleksajewicz, urodzony 12 kwietnia 1993 roku. Urodzony w Rosja, Republika Sasza, Jakucja, Aldan. Mieszkam pod tym adresem. Nie musisz podawać adresu. Zostałem wzięty do niewoli. Co robisz? Co wtedy powiedzieć? To, o co zostałeś poproszony. Że moja matka. Właśnie mi o tym powiedziano. W każdym razie, daj spokój. To pierwszy raz, kiedy ktoś po prostu podniósł słuchawkę i sam zaczął mówić do kamery. Prowadzimy rozmowę. Nie wiedziałem. Jesteś zmobilizowany. Tak, Czy zgadzasz się na publikację tej rozmowy? tak. Dlaczego? Dla wszystkich do zobaczenia. Do czego służy? Aby inni nie robili czegoś takiego. Jakie działania podjąłeś? Przyjechałem tu na wojnę. Rozumiem. Powiedziano mi, że masz niesamowicie interesującą historię. Nie mieliśmy tego na naszym kanale. O byciu w sierocińcu? Nie powiedzieli mi o sierocińcu. Dobrze. Kiedy zostałeś zmobilizowany? Zostałem zmobilizowany 24 października. Z jakiego miasta? Miasto Aldan. Co to za republika? Sakha, Jakucja. Jakucja jest daleko. Odległość od Władywostoku wynosi 4000 km. Gdzieś tak. Jak daleko do Moskwy? Moskwa. Może tydzień w pociągu. Przyleciałeś samolotem? Tak, samolotem. Tydzień w pociągu. Czy zostałeś zmobilizowany przez komisję poborową? Tak, Wezwania wojskowe? tak, to nie jest dobrowolne. Zmusili mnie do stawienia się na wezwanie. Jak to? Przyszli po mnie. Byłeś w domu? Tak, O której godzinie? byłem wtedy pijany. Pijany? Tak, Czy było to wieczorem? nie, około. W ciągu dnia, krótko, około 3:00. 4:00 wieczorem. Byłeś pijany, a oni przyszli i zabrali cię z domu? Tak, Kto przyszedł? policja. Zabrano cię na komisję poborową po pijaku? W przypadku wezwań, tak. I wtedy? A potem oczywiście musiałem odejść, ponieważ wezwanie zostało mi już doręczone. Dlaczego przyszli do twojego domu? Ponieważ trzeba zebrać wszystkich zmobilizowanych ludzi. Niektórzy z nich są A1, ale ja jestem A3. Co to znaczy? A1, A3. Przydatność. Świętowaliście coś? Dzień, godzina 3. Czy to był dzień wolny? Weekend. Wróciłem z pracy. Zawód? Praca w firmie Ayan Trans Service. Slinger. Nie wiem, kto to jest. Gdy dźwig podnosi coś ciężkiego, zawiesiarz zaczepia ładunek za pomocą zawiesi. Wieszasz haki na ładunku. Pracowałeś jako procarz. Jakie wynagrodzenie otrzymałeś? Moja pensja wynosi do 75. Normalna pensja. Albo nie? Całkiem normalne dla naszego miasta. I co? Pracujesz w nocy czy nie? Nie, byłem tam na służbie. Przyszedłem ze zmiany. Wróciłeś ze zmiany i usiadłeś, aby napić się alkoholu. Usiadłeś i piłeś. Dlaczego przyszli? Czy po prostu przyszli i zadzwonili do drzwi? Tak, Czy byłeś bardzo pijany? niewiele, średnie. Ile wypiłeś? Liczę 6 puszek piwa i trochę koniaku. 3 litry. Nie, moja żona i ja nie pijemy tak dużo. Czy ty i twoja żona wypiliście wszystko? Moja żona mało pije. Tak, powiedziano mi, że miałeś takie rzeczy w dzieciństwie. Moja matka chciała mnie zabić jako dziecko. Jak było? Dobrze, Czy miałeś braci? byłem samotny. Mama powiedziała mi, że moja siostra urodziła się jako pierwsza, nie mogła pokonać zapalenia płuc i zmarła. Urodził się mój brat, również zmarł na zapalenie płuc. Urodziłem się z zapaleniem płuc, było ciężko. Ile miałeś lat? Następnie, nie pamiętam. Byłeś mały. Do 6 roku życia moja matka bawiła się mną. Wszystko wydawało się normalne. Potem zaczęła pić i bić własną matkę. Potem zaczęła mnie bić, skakać po mnie, żebym umarła. Próbowała nakarmić mną psa. Miałem ojczyma, nie znam ojca, myślę, że został zabity. Nie wiadomo, czy zabiła go matka, czy ktoś inny. A ojczym stał z boku i nic nie zrobił? Nie, ojczymie, wręcz przeciwnie. Kiedy próbowała nakarmić mną psa, odciągnął go i uratował mnie.
Czy ugryzł cię pies? Tak, została nawet blizna w miejscu wyrostka robaczkowego. Nie pokazuj. Dlaczego pies cię ugryzł? Czy to był pies twojej rodziny? Pies należał do mojego ojczyma, mama dopiero co go poznała. Mama po prostu dużo piła. Mama jest alkoholiczką. Przyprowadziła cię do zagrody? Nie, pies był tylko na łańcuchu, a mama mnie ciągnęła. Bałem się psów. Skończyło się na tym, że mnie ugryzł. Matka ciągnęła mnie za sobą. Mój ojczym zobaczył to i kopnął ją i psa. Tego samego wieczoru, kiedy już opuszczaliśmy dom mojego ojczyma, po prostu rzuciła mnie i zaczęła na mnie skakać, a ja zacząłem dyszeć. Potem powiedziała coś w stylu, może nie muszę cię zabijać, w końcu pozwoliła mi żyć. Potem był następny bingę, pobiegła za mną z siekierą. A na koniec tego żały. Prawie mnie spaliła. Czy udało ci się uciec od matki? Tak, uciekłem od niej. Ile miałeś lat? 6 lat. Uciekałem od niej. Gdzie się ukrywałeś? Nie znalazła mnie. Przyszedłem później, kiedy już wytrzeźwiała. Czy pamiętała, co się stało? Powiedziała mi, że nie pamięta. To nie wszystko, kiedy wyszła z więzienia i znowu byłem z ojczymem, postanowiła mnie zabić. Zabiła mojego ojczyma i chyba jego przyjaciela. Ukryłem się w budzie z psem, który próbował mnie ugryźć. Czy pies ugryzł? Pies mnie nie ugryzł. Czy zaprzyjaźniłeś się? Byłem na spacerze z psem. Rozumiem. Jak zabiła twojego ojczyma i jego przyjaciela? Wygląda na to, że ojczym został uderzony w głowę siekierą, a kolega nożem. Czy oni pili? Tak, Czy widziałeś, co się dzieje? schowałem się w budce. Szukała cię? Poszła za mną, a pies nie chciał jej wpuścić. Siedziałeś w budzie? Pies zaszczekał i po prostu stał. Matka mojego ojczyma wezwała policję i karetkę. Prywatny dom? Prywatny dom. W wiosce? Niżny Kuranach, miasto Audan, Niżny Kuranach, osada. Krótko mówiąc, pies cię uratował. Policja przyjechała w samą porę, moja matka zaczęła uciekać i została aresztowana. Potem wysłano mnie do sierocińca. Następnie zapytano mnie, czy chcę, aby moja matka została pozbawiona praw rodzicielskich. Powiedziałem, tak, tego właśnie chcę, i zostałem w sierocińcu. Czy są jacyś inni krewni? Tak, ale oni są alkoholikami. Nie spotykam się z nimi. Co jest po sierocińcu? Po sierocińcu poszedłem do szkoły, jak zwykle. Wychodziłem też pić. Niczego się w życiu nie nauczyłem. Jak poznałeś swoją żonę? I odwiedziła nas w Aldan, kiedy spacerowałem i piłem. Poznał ją mój znajomy. Postanowiliśmy po prostu spędzić razem czas i napić się drinka. I może prowadzić rozmowę tylko przez telefon. Nie tak jak my. I tak jest. Tak, najwyraźniej była zahaczona, że mogę komunikować się osobiście, a on robił to przez telefon. Odrzuciła go. Zaczęliśmy rozmawiać. Potem przyszedłem ją odwiedzić. Nie miała dużego mieszkania. Mieszkała z dziećmi. Wprowadziły się do mnie. Do mieszkania? Dom dziecka zapewnił mi mieszkanie. Czy wiedziałeś, co się dzieje? O Ukrainie? Więc mówią, że wasze wojska strzelają do cywilów. Mam na myśli strzelanie, gwałcenie, zabijanie dzieci i tak dalej. Aha, jeszcze to, że jeńcy wojenni są tu wyśmiewani i tak dalej. Cóż, jak się okazuje, jest na odwrót. Rosjanie w niewoli są tu dobrze traktowani. A ty? Przede wszystkim zapewnili mi opiekę medyczną i do dziś ją zapewniają. Otrzymałeś pomoc. Masz złamanie. Wiem. Podczas ostrzału czołgowego. W domu? Tak, Doszło do poważnego złamania, kości rozpadły się w ten sposób. tak jakby. Tak twierdzą lekarze. Tam jest drzazga. Kawałek kości czy... Nie, to odłamek czegoś, co roztrzaskało kość. Jak byłeś wyposażony? Czy byłeś wcześniej w wojsku? Wcześniej? Tak. Wojska? Służyłem w siłach powietrznych w lotnictwie dalekiego zasięgu w 2011 roku. Tiksi. Tiksi? Tak. Ujście rzeki Leny. Rzeki Leny. Morze Łaptiewów. Siły powietrzne. Lotnictwo dalekiego zasięgu. Co zrobiłeś? Odśnieżałem.
To wszystko? Tam zawsze jest burza śnieżna. Albo odśnieżasz, albo jesteś ładowaczem. To dziwna armia. Tak. A potem mówi się nam, że musimy pamiętać o podstawach. Jak to? Tak. I w końcu. Przerzucanie śniegu i bycie ładowarką. To zabawne. Jak długo tu trenujesz? Tutaj, cóż, około 2 tygodni. A potem? Ćwiczyliśmy, Co trenowałeś? jak powinniśmy strzelać i biegać. Jak powinieneś biegać? Tak, w pełnym rynsztunku. Nauczyłeś się? Bieganie? Nie, ciężko było oddychać. Zbroja? Ten, który miałem na sobie. Nie wiem, nie jesteś teraz w mundurze. Tego nie wiem. Ładnie, fantazyjnie. Chuj wie, prawda? Kamizelka kuloodporna, to wszystko. Jaki hełm? Kask jest zwyczajny. Magazynki do karabinów? Magazynki do karabinów? Nie miałem żadnych. Miałem karabin maszynowy. Jesteś strzelcem maszynowym. Tak. Nauczyli cię biegać i strzelać. A potem? Pojechaliśmy do Wołnowachy. Co tam było? Czekaliśmy i trenowaliśmy. Później? Atak. Z czym wyjechałeś? Werknijaj Daci, Ugledar. W kierunku Ugledaru. Sądząc po tym, że jesteś w niewoli, czekanie i trening niewiele pomogły. Wjechaliśmy do pustego domu i zatrzymaliśmy się w nim. Przynajmniej było przytulnie. Dużo jedzenia? Nic tam nie było. Nie było jedzenia? Były niewielkie zapasy jedzenia i wody. Ale głównie plecaki leżały na drodze, baliśmy się wychodzić. Czy podczas jazdy zaczęli do ciebie strzelać? Tak, Jechałeś opancerzonym samochodem, wyskoczyłeś z niego i wbiegłeś do domu. Nie dotarłeś do celu. tak. Siedziałeś w domu, a potem twoja grupa została otoczona. Ile dni tam byliście? Około 10 dni. Tak? Tak, ponieważ kiedy czołg zniszczył cały nasz dom, większość ludzi takich jak ja. Ilu z was tam było? Wszyscy ranni ukryli się w piwnicy. Na górze wszyscy zginęli. W piwnicy było około 7 osób. 10. Czołg jest dobry, prawda? Kierowca czołgu jest dobry. Potężny. Potężny? Kto był twoim oficerem? Nie było oficerów. Tak? Jesteście włóczęgami? Nie, mieliśmy dowódcę plutonu. Dlaczego walczysz? Głupcy. Ilu zginęło? Dużo. Czy zarządzanie jest skuteczne? Cóż, Nie widziałeś. nie. Rozumiesz mnie? Szefowie? Tak. Jak cię kontrolują? Umiejętnie czy nieudolnie? Artyleria i wsparcie lotnicze. Astronauci. Ponieważ kiedy uderzył w nas czołg, poprosiliśmy o pomoc artylerię. 0. I odpowiedź na pytanie, jak zarządzane są oddziały. Niezbyt dobrze. Ktoś odmówił? Tak. A ty? Chcę żyć. Co robią z odmawiającymi? Wygląda na to, że zostali zastrzeleni. Więcej informacji. Ci, którzy już tu są i odmawiają, wydają się być rozstrzeliwani. Czy było wielu odmówców? Widziałem 20. 20? 20 osób. Z ilu? Z firmy. 20 osób na 100. Czy zostali gdzieś zabrani? Zajęło się nimi FSB. Jeden z nich nigdy nie wrócił. Odmówił? Kiedy odmówił? Dokładne daty. Nie. Powiedzmy, że odmówił na początku listopada. Z grubsza rzecz biorąc, tak. Straciłeś z nim kontakt. Tak. I co myślisz? Został zabity. Fajna armia. Jak to jest? Nie chcesz iść i umrzeć, sami cię zabijemy. Tak. Czy to motywuje cię do wygrywania? To wcale nas nie motywuje. Jaka jest populacja Rosji? Prawdopodobnie 25 milionów, jeśli nie więcej. Wymień największą liczbę, jaką możesz wymyślić. 50 milionów. A na Ukrainie? Nie wiem. Nie masz żadnych pomysłów? Nie mam nawet pomysłu. Poza tym trwa wojna. Czego chce Putin? Nie wiem. Nie powiedział? Nie. Zadzwonimy do niego? Nie. Dlaczego? Zadzwońmy chociaż do Miedwiediewa. Ty jesteś niedźwiedziem i on jest niedźwiedziem. Nie sądzę, żeby dyskusja była dobra. Dlaczego tak sądzisz? Nie wiem. Zadzwońmy do Szojgu. Szojgu? Wygląda więc na to, że został odesłany ze stanowiska. Wygląda na to, że jeszcze nie. Dlaczego wszyscy boicie się do kogoś zadzwonić? Jest to obarczone konsekwencjami.
Na przykład co? Wydawało się, że ktoś tam dzwonił i coś mówił. A w wiadomościach ktoś już został eksmitowany, albo coś innego zrobiono z mieszkaniem i tak dalej. Powstały jakieś długi lub coś innego. Do kogo zadzwoniła ta osoba? Na przykład zadzwonił do VV Putina. VV? Tak, Masz wspaniały kraj, czego się boisz? musieli przestraszyć wszystkich, dlatego wszyscy się boją. Zostałeś zastraszony, to fakt. Widzisz niebieskie kleszcze? Przeczytała więc wiadomość. Mój ulubiony. Czekaj, co krzyczysz? Nie krzycz na mnie. Cześć. Jak się masz? Nie do końca. Twój mąż jest w niewoli. Ja wiem. Widziałeś wideo, na którym zapłacono za niego pieniądze. To ja zapłaciłem za to pieniędzmi przekazanymi przez naszych obywateli, abonentów. 2 pytania. Po pierwsze, chcesz z nim porozmawiać? Chcę, oczywiście. Czy zgadzasz się na nagranie i publikację tej rozmowy? Najważniejsze dla mnie jest to zobaczyć i usłyszeć. Musisz. Jeśli chcesz rozmawiać, musisz się zgodzić. Jeśli nie chcesz publikować i być na tych amerykańskich stronach internetowych, to mówisz, nie chcę. I kończymy rozmowę. Powiedz tak. Tak. Możesz rozmawiać. Kochanie, cześć. Cześć, jak się masz? Cienki. Bardzo was wszystkich kocham. Nie mów, gdzie jesteś. Bardzo cię kochamy i czekamy na ciebie. Czy zostaniemy wykupieni? To jest Lub wymiana? giełda. Co oznacza odkup? Czekaj, chcę coś zrobić. Abyś nie musiał trzymać go ręcznie. Mam nadzieję na wymianę. W tym celu robimy wszystko. Dobrze mnie tu traktują. Mogę dostać papierosa? To dobrze. Do komórki. Co jest z twoją ręką? Złamana ręka. Trzymaj się, Wowa. Dobrze. Jak się masz? Wszystko będzie dobrze. Mamy się dobrze. Mniej więcej zacząłem dochodzić do siebie. Mam złamaną rękę. Ręka się zagoi, najważniejsze, że żyjesz. Założyli gips. Założyli mi szynę, powiedzieli, że dokończą leczenie w Rosji, tutaj na razie tylko opatrunki. Nie wiem, jak długo to potrwa. Dopóki nie zostaniecie oficjalnie uznani za jeńców wojennych, nikt nie może nic zrobić. Czekamy na potwierdzenie z Ukrainy, że jesteś jeńcem wojennym. Następnie będzie można dokonać wymiany. Dzwoniłem dziś do jednostki wojskowej i powiedzieli, że jeszcze się nie odezwali. Najważniejsze, że żyjesz. Cieszę się, że cię widzę. A jak się mają dzieci? Nic nam nie jest. Całe miasto stoi na głowie, wszyscy się martwią. Chabarowsk, Amurka. Wszyscy są w szoku. Bądźcie silni, proszę. Trzymam się. W porządku, kochanie. Najważniejsze, że jesteś dobrze traktowany. Opieka medyczna została zapewniona. Teraz to tylko kwestia czasu. Jeśli będzie jeszcze okazja, żeby do ciebie zadzwonić, zadzwonię. Tak, w każdej chwili, Wowa. Pa, kochanie. Kocham cię. Do widzenia. Czy mogę zapytać? Nie rozłączaj się. Mogę zapytać? Według ludzi, kto potrzebuje tej wojny? Nikt jej nie potrzebuje. Dlaczego walczysz i wysyłasz ich na śmierć? Mój mąż został zmobilizowany, nie poszedł dobrowolnie. Nie jest ochotnikiem ani wojskowym. Jest cywilem. Mógł uciec. Jak to zrobić? Nie wiem. Ale te pytania nie są już dla mnie. Nie było mnie tam. Czy są tacy, którzy popierają wojnę? Oczywiście. Są tacy w kraju niewolników. Pożegnaj się. Do widzenia, moja droga. Buziaki, kochanie. Trzymaj się, jestem z tobą. Pamiętaj o tym. Wszystko. Pomyśl o nas, a wszystko będzie dobrze. Całuję cię. Dziękuję bardzo, łzy szczęścia. Widziałem ją na żywo i rozmawiałem z nią. Coś do dodania? Że byłem głupcem, przychodząc tutaj. Dużo tych? Dużo. Czy byli tacy, którzy nie wrócili z miasta? Najprawdopodobniej. Mięsa wciąż będzie pod dostatkiem. Tak. Tak? Myślę, że tak. Czy zaapelujesz do swoich rodaków? Powiem wam, nie bierzcie udziału w wojnie. To nie jest twoja ziemia. Twoja ziemia jest na twoim terytorium, zostań tam. To wszystko. Nie ma nic do dodania. Dziękuję.